Zacznijmy od pytania, które na pierwszy rzut oka brzmi banalnie, ale po chwili zaczyna podważać cały obraz przedwojennej motoryzacji. Dlaczego tak trudno znaleźć dwa identyczne egzemplarze Rolls-Royce Silver Ghost i Rolls-Royce Phantom 1? Dlaczego każdy wygląda inaczej, jakby pochodził z innego świata, mimo że nosi ten sam znaczek? I jeszcze jedno, znacznie bardziej niewygodne pytanie. Dlaczego praktycznie nie istnieją zdjęcia z fabryki Rolls-Royce'a pokazujące rzędy gotowych, błyszczących limuzyn, opuszczających linię produkcyjną? Nie dlatego, że się nie zachowały. Dlatego, że takich zdjęć nie dało się zrobić. Odpowiedź nie jest ani romantyczna, ani oczywista. Ona jest techniczna i zmienia nasze postrzeganie marki. Rolls-Royce w tamtym okresie nie produkował samochodów w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Produkował podwozia, to znaczy kompletny działający mechaniczny układ. Ramę, silnik, układ napędowy, zawieszenie, układ kierowniczy i hamulce. To była zamknięta całość inżynierska, gotowa do jazdy, ale pozbawiona tego, co dziś uznajemy za samochód. Nadwozia. To, co widzimy na archiwalnych zdjęciach jako elegancką limuzynę, nie powstawało w fabryce Rolls-Royce'a. Powstawało później, gdzie indziej, zrobione przez kogoś innego. Żeby zrozumieć, dlaczego tak było, trzeba zejść poziom niżej, do samej konstrukcji. Podstawą zarówno Silver Ghosta, jak i Phantoma 1 była klasyczna rama drabinowa, zbudowana z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami. To rozwiązanie nie było wyjątkowo same w sobie, ale w wykonaniu Rolls-Royce było dopracowane do granic możliwości technologicznych epoki. Rama była wystarczająco sztywna skrętnie, aby utrzymać geometrię zawieszenia pod obciążeniem, ale jednocześnie na tyle elastyczna, aby absorbować nierówności dróg, które w latach 20. i wcześniej często były dalekie od ideału. Ta równowaga między sztywnością a wydatnością była kluczowa, bo wpływała bezpośrednio na komfort, trwałość i stabilność prowadzenia. Silver Ghost korzystał z 6-cylindrowego silnika rzędowego o dużej pojemności, pracującego w układzie z zaworami bocznymi. Była to konstrukcja nastawiona na kulturę pracy, niezawodność, a nie na maksymalną moc. Długi wał korbowy, duże wciw masy i niskie obroty dawały efekt płynności, który stał się znakiem rozpoznawczym marki. Ten silnik nie był szybki w sensie sportowym, ale był przewidywalny, cichy i odporny na przeciążenia. I to właśnie ta przewidywalność była fundamentem reputacji Silver Ghosta, jako najlepszego samochodu świata. Technicznie była to jednostka o pojemności około 7,4 litra, z zaworami umieszczonymi w bloku silnika, co upraszczało konstrukcję i zwiększało trwałość, ale ograniczało efektywność przepływu mieszanki. Spalanie było mniej wydajne, a możliwości podnoszenia osiągów ograniczone. Ale Rolls-Royce nie projektował tego silnika z myślą o maksymalnej mocy. Projektował go jako element systemu, który ma działać długo, stabilnie i bezawaryjnie. I teraz pojawia się pierwsze ważne pytanie. Czy w samochodzie luksusowym ważniejsze jest to, ile mocy ma silnik, czy jak tą moc oddaje? W przypadku Silver Ghosta odpowiedź była jednoznaczna. Liczyła się płynność, brak drgań i cisza pracy. Dlatego zastosowano długi, 7-podporowy wał korbowy, który minimalizował wibracje oraz bardzo staranne wyważenie całego układu. To nie był silnik, który robił wrażenie na papierze, to był silnik, który robił wrażenie w użytkowaniu. Kiedy pojawił się Phantom 1, wiele osób spodziewało się rewolucji. Tymczasem to, co faktycznie się wydarzyło, było znacznie bardziej subtelne i z punktu widzenia inżynierii znacznie ciekawsze. Rolls-Royce nie wyrzucił sprawdzonej platformy do kosza. Zostawił ramę, zostawił podstawową architekturę podwozia, zostawił filozofię konstrukcji. Największą zmianą był silnik. Nowa jednostka nadal miała 6 cylindrów i bardzo dużą pojemność, około 7,7 litra. Ale zastosowano układ zaworów w głowicy, czyli OHV. To oznaczało zupełnie inną charakterystykę oddychania silnika. Mieszanka mogła przepływać bardziej efektywnie, spalanie było bardziej kontrolowane, a jednostka mogła pracować stabilnie przy wyższych obrotach, bez utraty kultury pracy. Ale znowu, to nie była pogoń za mocą, to była pogoń za sprawnością. Rolls-Royce poprawił efektywność, nie zmieniając charakteru. Phantom 1 nie miał być agresywny, miał być jeszcze bardziej dopracowany. Zmieniła się również konstrukcja samego silnika. Zastosowanie jednoczęściowego bloku i głowicy zwiększyło sztywność całej jednostki i redukowało ryzyko nieszczelności. Układ smarowania był bardziej dopracowany, a tolerancja wykonania jeszcze bardziej rygorystyczne. To były zmiany, których nie widać z zewnątrz, ale które decydują o tym, czy silnik utrzyma swoją charakterystykę po tysiącach kilometrów. I tu pojawia się drugi, często pomijany element tej ewolucji. Hamulce. Silver Ghost w swoich wcześniejszych latach korzystał głównie z hamulców działających na tylne koła. Było to rozwiązanie typowe dla epoki, ale miało swoje ograniczenia. Przy dużej masie samochodu i rosnących prędkościach hamowanie wymagało wyprzedzenia i dużej ostrożności. Z czasem wprowadzono 4-kołowy układ hamulcowy ze wspomaganiem mechanicznym inspirowanym rozwiązaniami Hispano-Suiza, ale był to element rozwijany stopniowo i często traktowany jako opcja lub ulepszenie.
Phantom 1 wchodził już na rynek w momencie, gdy czterokołowe hamulce z serwomechanizmem były standardem. I to zmieniało sposób prowadzenia samochodu. Nie chodziło tylko o krótszą drogę hamowania. Chodziło o kontrolę, o możliwość późniejszego hamowania, o większą pewność przy dużych prędkościach i o mniejsze zmęczenie kierowcy. Serwomechanizm działał wykorzystując energię obrotową układu napędowego, co wzmacniało siłę nacisku na bębny hamulcowe, bez konieczności użycia dużej siły przez kierowcę. To rozwiązanie było niezwykle zaawansowane jak na swoje czasy i znacząco poprawiało bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. I tu pojawia się kolejne pytanie, które dobrze daje sens tej ewolucji. Czy luksus polega na tym, że samochód jest szybki, czy na tym, że daje Ci pełną kontrolę nad tym, co robi? Phantom 1 był odpowiedzią na to pytanie. Nie poprzez spektakularne liczby, ale poprzez eliminowanie słabych punktów. Lepsza, stabilniejsza praca silnika, bardziej przewidywalne hamowanie, większa kontrola nad masą pojazdu. Innymi słowy, Phantom 1 nie był szybszym Silver Ghostem, był jego bardziej dopracowaną, bardziej kompletną wersją. To, co wcześniej w Silver Ghostie było opcjonalne, albo rozwijane przez lata, lepsze hamulce, bardziej zaawansowane smarowanie, dopracowana charakterystyka pracy, w Phantomie 1 stało się standardem. I właśnie dlatego ta zmiana była tak istotna. Nie dlatego, że wszystko było nowe, tylko dlatego, że wszystko było lepsze. I tu dochodzimy do momentu, który naprawdę burzy intuicję. Jeśli fundament mechaniczny był w dużej mierze wspólny, to dlaczego samochody wyglądały tak różnie? Odpowiedź leży poza fabryką Rolls-Royce'a. Podwozie opuszczało zakład jako kompletna maszyna mechaniczna, ale bez nadwozia. Następnie trafiało do firm coachbuilderskich, które na tej samej ramie budowały zupełnie różne formy. Warto tu zatrzymać się na chwilę, bo to nie były małe warsztaty działające na marginesie rynku. To były firmy, które w tamtym czasie definiowały luksus i styl, często bardziej niż sam producent samochodu. W Wielkiej Brytanii ogromną rolę odgrywały takie nazwiska jak Barker czy Parkward. Barker przez lata był wręcz domyślnym partnerem Rolls-Royce'a, a jego nadwozia trafiały do najbardziej wymagających klientów, w tym do brytyjskiej rodziny królewskiej. Parkward z kolei słynął z eleganckich, wyważonych proporcji i bardzo wysokiej jakości wykończenia. Ale to był tylko początek. W Wielkiej Brytanii działały również takie firmy jak Mulliner, Hooper czy Trupp Marbury, z których każda miała swój charakterystyczny styl. Hooper specjalizował się w bardziej formalnych, reprezentacyjnych limuzynach, często o bardzo wysokich kabinach i pionowych liniach, które podkreślały status właściciela. Mulliner natomiast potrafił łączyć elegancję z pewną lekkością formy, tworząc nadwozia bardziej żywe wizualnie. Kiedy spojrzymy na kontynent europejski, styl zaczyna się jeszcze bardziej różnicować. Sołtczyk był znany z odważniejszych, bardziej dekoracyjnych projektów, często z wyraźnie zaznaczonymi liniami i bogatymi detalami. Kellner reprezentował bardziej klasyczne, eleganckie podejście, natomiast Erdmann und Rosie wprowadzał niemiecką precyzję i często bardziej sportowe proporcje. I teraz pojawia się ważne pytanie. Jeśli ta sama rama trafiała do różnych krajów i różnych firm, to czy można w ogóle mówić o innym wyglądzie Rolls-Royce'a? Odpowiedź brzmi nie. Można mówić o pewnym języku proporcji, o charakterystycznej sylwetce wynikającej z układu mechanicznego, długiej maski, cofniętej kabiny, dużych kół. Ale ostateczna forma była całkowicie otwarta. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała jeszcze inaczej. Rolls-Royce uruchomił produkcję w Springfield, a tam kluczową rolę odgrywała firma Brewster Corporation, która z czasem została przejęta przez Rolls-Royce'a. Brewster tworzył nadwozia bardziej dostosowane do amerykańskiego rynku, często cięższe wizualnie, bardziej masywne, z większym naciskiem na komfort i obecność na drodze. Obok niego działały takie firmy jak Fleetwood czy Hepburn Daring, które wnosiły własne interpretacje luksusu. I tu dochodzimy do sedna. Ta sama konstrukcja mechaniczna mogła stać się czymś zupełnie innym w zależności od tego, kto budował nadwozie i czego oczekiwał klient. Bo klient nie wybierał modelu w dzisiejszym rozumieniu. On zamawiał samochód. I to zamawiał w bardzo dosłownym sensie. Mógł zdecydować o liczbie drzwi, układzie wnętrza, wysokości dachu, rodzaju siedzeń, a nawet o detalach takich jak kształt błotników czy sposób wykończenia słupków. Powstawały więc nadwozia typu limuzyn, landolet, tourer, phaeton czy coupé. Ale nawet w ramach tych kategorii każdy egzemplarz mógł się znacząco różnić. Ciężka, zamknięta limuzyna zmieniała rozkład masy i sposób prowadzenia. Lżejszy tourer dawał więcej swobody i bezpośredności. To nie były tylko różnice wizualne, to były różnice funkcjonalne. I właśnie w tym miejscu historia robi się jeszcze bardziej zaskakująca, bo te same podwozia potrafiły przyjmować formy, które miały nic wspólnego z luksusem w klasycznym rozumieniu. W czasie I wojny światowej Rolls-Royce Silver Ghost był masowo adaptowany na samochody pancerne. Na tej samej ramie, która w cywilu woziła arystokrację, montowano stalowe płyty, wieże strzeleckie i uzbrojenie.
Te pojazdy najpierw walczyły we Flandrii, a później trafiły na pustynię Bliskiego Wschodu, gdzie ich niezawodność i zasięg okazały się bezcenne. I tu pojawia się pytanie, które idealnie wpisuje się w tą historię. Czy nadwozie to tylko forma, czy funkcja, która potrafi zmienić całkowicie przeznaczenie samochodu? Jednym z najbardziej znanych przykładów takiej transformacji był samochód sztabowy używany przez T.A. Lawrence'a z Arabii, znany jako Blue Mist. Był to zmodyfikowany Silver Ghost, przystosowany do warunków pustynnych i realiów wojny. Ten sam fundament mechaniczny, który w Europie był symbolem luksusu, na Bliskim Wschodzie stał się narzędziem działań wojennych. I to nie jest ciekawostka poboczna, to jest dowód na to, jak uniwersalna i solidna była ta konstrukcja. Dlatego dwa Rolls-Royce'y z tej samej serii mogły nie tylko wyglądać inaczej, ale też jeździć inaczej. I to jest moment, w którym możesz zacząć zadawać sobie pytanie, czy to jest w ogóle jeden samochód. Odpowiedź jest znowu nieoczywista. Tak, jeśli patrzysz na mechanikę. Nie, jeśli patrzysz na formę. I właśnie dlatego to coach builderzy, a nie Rolls-Royce, odpowiadają za ogromną część wizualnej historii tych samochodów. To oni decydowali, czy auto będzie wyglądało jak mobilny salon, sportowy roadster, czy ceremonialna limuzyna. Rolls-Royce dostarczał fundament, perfekcyjny, dopracowany, przewidywalny. Ale to, co widzimy na zdjęciach, co zapamiętujemy i co dziś kojarzymy z luksusem lat 20., w dużej mierze powstało poza jego fabryką. I może właśnie to jest najbardziej zaskakujące w tej historii. Kiedy patrzysz na przedwojennego Rolls-Royce'a, patrzysz nie na jeden produkt, ale na efekt współpracy trzech światów: inżynierii, rzemiosła i indywidualnej wizji klienta. A to oznacza, że każdy egzemplarz był nie tylko samochodem, był wyborem. W tym miejscu pojawia się analogia, która na pierwszy rzut oka wydaje się absurdalna, ale w rzeczywistości jest niezwykle trafna. Współczesny Ford Transit czy Mercedes Sprinter często opuszcza fabrykę jako baza. Kabina, silnik, rama. Dopiero później trafia do firmy, która buduje na nim zabudowę. Chłodnie, ambulans, pojazd specjalistyczny. W efekcie ten sam Transit albo Sprinter może pełnić zupełnie różne funkcje i wyglądać zupełnie inaczej. Różnica polega tylko na tym, że w przypadku Rolls-Royce'a nie chodzi o funkcję użytkową, tylko o funkcję reprezentacyjną i estetyczną. I tu pojawia się najciekawszy wniosek. Rolls-Royce nie kontrolował ostatecznego wyglądu swoich samochodów. Kontrolował to, co było pod spodem. Kontrolował jakość obróbki, tolerancję pasowania, charakterystykę pracy silnika, trwałość łożysk, stabilność ramy. Innymi słowy, kontrolował system. Nadwozie było warstwą zewnętrzną, którą można było zmieniać, personalizować, dostosowywać. Mechanika miała być niezmienna, przewidywalna i perfekcyjna. Dlatego nie znajdziesz dwóch identycznych Silver Ghostów, ani dwóch identycznych Phantomów 1, bo ich tożsamość nie była definiowana przez fabrykę jako zamknięty produkt. Była wynikiem współpracy między producentem podwozia, firmą nadwoziową i klientem. A to oznacza, że każdy egzemplarz był w pewnym sensie projektem indywidualnym. I dlatego nie znajdziesz zdjęć linii produkcyjnej z lat 20. i wcześniej, pełnej gotowych limuzyn Rolls-Royce'a. Bo moment, w którym samochód stawał się gotowy, nie istniał w jednym miejscu. Był rozciągnięty w czasie i przestrzeni. Zaczynał się w fabryce Rolls-Royce'a, gdzie powstawała mechanika, a kończył w warsztacie coach buildera, gdzie powstawała forma. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, obraz się odwraca. Rolls-Royce Silver Ghost i Phantom 1 nie były luksusowymi samochodami w dzisiejszym sensie. Były luksusowymi platformami inżynierskimi. A to, co dzisiaj uznajemy za ich wygląd, było tylko jedną z wielu możliwych interpretacji tej samej, niezwykle dopracowanej konstrukcji. I może właśnie dlatego te samochody do dziś wydają się tak różnorodne, bo ich różnorodność nie była efektem stylistycznej fanaberii, tylko logiczną konsekwencją sposobu, w jaki sposób zostały zaprojektowane i sprzedane. A Wam, która wersja nadwoziowa Rolls-Royce'a najbardziej pasuje? Kabriolet, czy może samochód pancerny z CKM Vickersa? Podzielcie się proszę swoim zdaniem w komentarzach. A jeśli chcecie być na bieżąco z następnymi odcinkami, to możecie zasubskrybować kanał i kliknąć dzwonek. I do następnego.